Wpadłem w odwiedziny do Poznania, między innymi spotkać się z BX-em i z Antkiem. W sumie z Antkiem i z BX-em. Także dzisiaj francuski leżak. Także pora poleżeć. Jazda. Dobra, to zanim Wam powiem dlaczego leżak, to spójrzmy na samego BX-a. Ten BX pochodzi z roku 88 i jest to specjalna, zubożona wersja na Szwajcarię. O co zubożona? W zasadzie o wszystko. Ta wersja była produkowana tylko w latach 86-88 i tutaj ma dosyć rzadki silnik, czyli 1.4 leżak, ale do leżaka jeszcze dojdziemy, spokojnie. No ogólnie BX, widać, że to są lata 80. jest bardzo, bardzo kanciasty. Co mi się bardzo podoba w BX-ie to to, że zarówno kierunkowskaz, jak i lampa są tak samo wygięte jak maska. To jest fajne, spójne, chociaż reflektor jest troszkę zagłębiony względem maski. Mimo to, fajnie to wygląda. Chociaż z drugiej strony, jeśli się oddalimy, to ten przód sprawia wrażenie dosyć pustego. Idąc dalej, ta stylistyka taka, nie powiem, że płaska, ale taka dosyć stonowana jest ciągnięta, zasadniczo tutaj do połowy drzwi tylnych, bo dalej, tutaj jest gruby słupek, wloty powietrza, czy wyloty w sumie nie wiem. Jest to, dosyć charakterystyczne. Spoiler tutaj jest akcesoryjny, ale jednak fajnie współgra z całą linią, jest świetnym wyznacznikiem, gdzie się samochód kończy. A tak poza tym to jest naprawdę prosty samochód, typowy, prostopadłościenny, typowy lat 80. Fajny lakierowany wlot powietrza, potrzebuje jedna wycieraczka, która porusza się dosłownie tak jak siedzi, czyli bez żadnego dodatkowego mechanizmu, nie tak jak w W124. Tego nie skomplikowali. Co do bagażnika, to dostałem informację, że mam uważać, ponieważ maska i klapa bagażnika są z tworzywa, żeby zredukować masę. Ale bagażnik, jak widzicie, jest naprawdę pakowny i ma świetny zestaw audio. Po prostu to się powinny firmy zajmujące zestawami audio od tego uczyć, bo jest po prostu świetny. No i zamykając klapę, możecie też zwrócić uwagę na to, że tu jest napis katalizator. To jest katalizator i to jest w sumie jedyny dodatek, jaki tu się znalazł. To jak już przy wlepach jesteśmy, to z drugiej strony jest Machi, także Machi, pozdrawiam Cię serdecznie, Was zapraszam na mój test faworita, który skończył się w sumie jako wywiad z Machim. Bardzo mi się podoba, że ten dość płaski design jest kontynuowany w felgach, gdzie to są zwykłe stalówki, po prostu z takim kapturkiem. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie to współgra z całym samochodem, mi się to naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. Zanim jeszcze usiądę sam za sobą, to musicie spojrzeć, jak się świetnie te drzwi zamykają, jaki to jest cudowny dźwięk. Takie metaliczne mlaśnięcie. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Miejsce z tyłu. Jest tu obszernie. Jest tu obszernie, proszę bardzo. Nogi mi się mieszczą, mogę mieć je złączone. Jestem trochę odchylony od oparcia. Nie haczę. Jest tutaj naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Tutaj w 4 osoby można spokojnie, komfortowo jechać. To mi się bardzo podoba. I jak widzicie, miejsce nad głową też jest w bród. Tutaj co prawda z tyłu troszeczkę uderzam, ale to może służyć za zagłówek. Nie jest źle. Mimo to jak siedzę tak po prostu normalnie, albo jak usiądę, dosunę się, to teraz faktycznie smyram głową pod sufitkę, ale nie jest to jakiś wielki mankament, nie jest to wielki problem. Można się do tego jak najbardziej przyzwyczaić. Zresztą jak na samochód takich gabarytów, to jest zupełnie normalne. Można się właśnie rozłożyć, bo miejsce na nogi jest i sobie jechać. I za kierownicą tutaj widać pięknie wypłowiałą deskę. Nie jest to od kalifornijskiego słońca, bo przecież samochód pochodzi ze Szwajcarii, ale spójrzcie. Prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa, kontrolki tu i zegarek analogowy. To aż kuje w oczy w porównaniu z tym, jak ten samochód jest cały futurystyczny. Światła tradycyjnie tą manetką w ten sposób i tu też jest klakson. Tutaj przyciski świateł awaryjnych. Tutaj przy jednym kliknięciu się włącza tylną wycieraczkę, przy przytrzymaniu uruchamia się
spryskiwacz tylnej szyby, z drugiej strony grzanie tylnej szyby przeciwmgielne i wycieraczki tradycyjnie tutaj. Nawiew bardzo prosty, 3 pokrętła, temperatura, prędkość, kierunek, kompletnie zero jakiegokolwiek skomplikowania, więc tutaj ponownie w skomplikowanym samochodzie coś prostego. Gniazdo zapalniczki bardzo pod ręką, fajnie. Jak ktoś trzyma telefon sobie na podszybiu, to jak najbardziej nie potrzebuje bardzo długiego kabla. Z fajnych smaczków, proszę bardzo, oryginalne miętóweczki. Znaczy, no miętóweczek nie ma, ale puszka bardzo ładna. I właśnie, jest ze Szwajcarii. Więc schowek na monety, a tutaj, teraz muszę wydłubać lewą ręką. Proszę bardzo. 1 szyling z 1962 roku. Został znaleziony przez Antka między plastikami we wnętrzu. Fajny smaczek. Drążek zmiany biegów bardzo prosty, z harmonijką i schemacik tutaj. Hamulec ręczny i tutaj sterowanie poziomem zawieszenia. Tak jak jest teraz, jest najniżej. Tu jest do jazdy, tu też jest do jazdy troszkę wyżej. A to jest tryb serwisowy, że podnosimy i możemy sobie zmienić koło bez lewarka. Poza tym zaślepki. I potem widać pięknie, że to jest najbiedniejsza wersja. To samo tutaj. Zaślepki. Co ciekawe, tak, bo szyby są na korby. Co ciekawe, tu powinno być sterowanie szyby kierowcy, tu lewą tylną. I zastanawiacie się teraz, gdzie sterowanie pozostałymi szybami? Tam. Tak, dokładnie tak samo ustawione, tylko że z prawej strony. Po co kierowcy sterowanie wszystkimi szybami? Ja nie wiem. Bardzo mi się podobają te szczotki przy ustawianiu lusterek. To jest po prostu bardzo rasowe. Spotykałem się z tym przy hamulcu ręcznym, przy drążku automatu, ale nigdy przy lusterkach. To jest cudowne. No i tutaj mamy nawiew. O, to jest nawiew na szybę, więc nie trzeba dolnego kierować. Przemyślane. Poza półką, która jest na dole, tutaj mamy schowek. Wystarczy go kliknąć i się pięknie otwiera. No może tak samo pięknie się nie zamyka, ale po paru próbach bez problemu się zamknie. Koło kierownicy ładne, tu klaksonu nie ma, no bo jest tu. Nie ma też poduszki powietrznej, więc tu można sobie wyrżnąć czołem. Znaczek Citroena, ładny, czerwony. No i troszkę mi przeszkadza to, że tu jest jedno ramię, które się kończy tutaj i nie można sobie ręki tutaj oprzeć, ona się może ześlizgnąć. Z drugiej strony kierownica jest fajna, miękka, tak samo jak tworzywa tutaj. No wysiadanie to też jest bajka, bo po prostu klamki, no skojarzyły mi się ze Skodą Favorit, ale to patrzcie, fajne, nie? Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, ale tutaj było cięgno do ssania, a że tu jest automatyczne sterowanie gaźnikiem, no to cięgna nie ma, więc w kwadratowy otwór jest włożona okrągła, przezroczysta zaślepka. I to nie, że jakieś druty któregoś właściciela, tylko to tak fabrycznie szło. No i co do silnika, to prezentuję i objaśniam. Maska z tworzywa i tu jest taki dzyndzel, który ciągniemy. I się pięknie, bezproblemowo otwiera. Z której jest tej. O. No i dobrze, i teraz muszę się dostosować do tej jednostki, która tutaj pracuje, więc... A na dobrą sprawę raczej tak. Dlaczego? Bo tutaj mamy silnik 1.4 leżak. Co oznacza leżak? Oznacza to, że jest on pochylony pod kątem 72 stopni i legitymuje się zawrotną mocą 55 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki no bo on waży tylko 900 kg. Ale najważniejsze jest to, że ten silnik był wycofany z produkcji, a tutaj trafił. I jest on elementem charakterystycznym zubożonej wersji na Szwajcarię. To jest świetne. Także poleżmy sobie, a Wy możecie też pokontemplować cały układ hydropneumatyczny, który również znajduje się tutaj pod maską. A ja się właśnie wykazałem świetnym profesjonalizmem i zapomniałem Wam wspomnieć, dlaczego ten silnik jest ciekawy. Otóż głównie chodzi o to, że ma wspólny obieg ze skrzynią olejowy, bo skrzynia jest częściowo też w misce olejowej. I wchodzi tutaj około 5 litrów oleju, który jest i w skrzyni, i w silniku. No przez to, że olej silnikowy ma mniejszą lepkość niż przekładniowy, to wymagana jest tutaj wymiana oleju co
no około 5000 km. Także tutaj Francuzi też się bardzo popisali, a ja głupie zapomniałem o tym powiedzieć, bo się podjarałem hydropneumatyką. Wracamy do filmu. No to co? Pora na jazdę tym jakimś dziwnym polonezem. Dobra, pierwszy raz w prawdziwym Citroenie z hydropneumatycznym zawieszeniem. I ogólnie też pierwszy raz w ogóle jazdę po Poznaniu, także zobaczymy, jak mi się też będzie jeździć po cudownym mieście rogali i ziemniaków, przepraszam, pyr. No to najpierw muszę zdecydowanie pochwalić to, jak łatwe tu jest do wyczucia sprzęgło. No, dopiero co wyjechałem pierwszy raz na ulicę Poznania, już mi pierwszeństwo wymuszają. Ale muszę pochwalić, jak przyjemne, jak łatwe do wyczucia to jest sprzęgło. Spodziewałem się, że w samochodzie, który jest do tego stopnia skomplikowany i pogmatwany, sprzęgło też może być skomplikowane i pogmatwane do wyczucia. Jednak nie jest. Tak samo drążek zmiany biegów. Jest dosyć długi, ale jego skok jest precyzyjny i wchodzi z dosyć wyraźnym oporem, ale bardzo precyzyjnie. I zakręt. Też samochód nie próbuje uciekać. Zachowuje się w sposób bardzo przewidywalny. No, też nie jechałem szybko, jechałem z przepisową prędkością, ale jest naprawdę przewidywalny. Taki bardzo cywilizowany w prowadzeniu. Mimo tego, że no to jest konstrukcja lat 80., bardzo zaawansowana konstrukcja lat 80., w samochodzie wielkości Passata B2, która była tańsza od Golfa, szczególnie w tej wersji, to jest absolutny brak czegokolwiek, zresztą widzieliście sami. Jedyne, do czego teraz od razu mogę się przyczepić, ale śmieszne hamulce, to kierownica, w której nie mogę zrobić czegoś, co lubię, czyli sobie spokojnie oprzeć rąk, bo przez to charakterystyczne wyprofilowanie, gdzie jest tylko to jedno ramię służące za przestrzeń do spotkań z czołem kierowcy, poduszki powietrzne nie, a klakson jest z boku. No i przez to kierownicę trzymam normalnie za 15/3 i nie mam takiej jakby przestrzeni, żeby sobie spokojnie położyć dłonie, żeby na przykład palec się zaczepił i żeby sobie dłonie spokojnie spoczywały. No i mimo to wybieranie nierówności w tym samochodzie jest świetne. On po prostu płynie przez to wszystko. To jest genialne. Zresztą no hydropneumatyka, nie? O! No. I bardzo duży próg spowalniający, który odruchowo już wziąłem z bardzo niską prędkością, nie stanowił najmniejszego problemu dla BX-a. Zobaczmy teraz delikatnie szybciej. No było to dobicie wyczuwalne, ale nie było to jakoś nieprzyjemne, czy nie wybijało zębów. To jest bardzo komfortowy samochód. Tutaj też jeszcze muszę wspomnieć o tym, jak wygodne są tutaj fotele. Na środku jest bardziej miękka gąbka, po bokach jest bardziej twarda, więc one zapewniają faktycznie jakieś trzymanie boczne. I to trzymanie boczne wcale nie jest złe. To trzymanie jest takie, nie jest ono sportowe, ale nie przesuwam się po fotelu w ciaśniejszych zakrętach. A sama ta miękka gąbka na środku fotela sprawia, że ten samochód jest naprawdę wygodny. Ale to no, domena Francuzów. Francuskie samochody zawsze, ale to zawsze były wygodne. No. Kanał na środku jezdni bez problemu. Samochód wręcz przez niego przepłynął. Wymiary bardzo łatwe do wyczucia. Z przodu maska idzie dosyć płasko i kończy się prawie że pionowo i widzę całą maskę z tej perspektywy. Nie sprawia żadnych problemów w wyczuciu, gdzie się samochód zaczyna. Z tyłu tutaj jest dołożony ten spoiler, który jest razem z końcem samochodu i samochód kończy się pionowo, więc również nie ma najmniejszych problemów z wyczuciem, gdzie ten samochód się kończy. Po bokach, no typowo po bokach, wszystko ładnie widać. Teraz zobaczmy jego zwrotność. Tutaj zawróćmy sobie, to jest jakaś brama, nie wiem co to jest, ale o. Pyk, 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 pyk. No, na raz nie pójdzie.
Może by poszedł, ale nie chcę sprawdzać, bo tam jakiś rów jest. Tu jakiś piesio się cieszy na mój widok. O. Jest dość zwrotny, biorąc pod uwagę jego gabaryty, no bo to nie jest mały samochód. To jest pełnoprawny, on ma... Nie sprawdziłem, przyznaję się, ale 4,5 metra, 4,6. Antek z kamerą wśród gratów, do którego Was bardzo zapraszam. Ma tego BX-a od stycznia i zrobił nim już 11 000 kilometrów prawie. I wiecie co? Nie dziwię się. To jest naprawdę potężnie wygodny samochód. I daje frajdę z jazdą. Nie jest taki zwykły. To nie jest zwykły samochód, który możecie spotkać na osiedlowym parkingu. Nigdy nim nie był. W Polsce. No i jednak czuć, że tu jest tylko te 55 koni i na szczęście tu jest niziuteńka masa własna, niecałe 900 kg i dzięki temu ta moc się broni. Ale gdyby on ważył tak jak wygląda, czyli no 100 300, tonę 400, no to brakowałoby mu strasznie tej mocy. Właśnie dzięki temu, że jest taki leciutki, to ta moc pozwala na takie no spokojne nadążenie za ruchem ulicznym, ale też bez jakichś przesadnych osiągów. Co wymaga tutaj sporego przyzwyczajenia, to hamulce, ponieważ one są połączone z układem hydropneumatycznym zawieszenia. O, Fiat Multipla. I na przykład w momencie, w którym zawieszenie jest w najniższym położeniu i nie ma w nim w ogóle powietrza, to nie mamy też hamulców. Takie ciekawe rozwiązanie. Znaczy, no wiadomo, no tak zglebionym samochodem to się nie jeździ. I jeśli ktoś próbował i o tym nie wiedział, no to mógł się zdziwić. Ja nie wiem w sumie, jak mam rozważyć ten samochód. Często mówię, dla kogoś się samochód, który testuję, nadaje. W tym przypadku bardzo ciężko mi jest rozważyć ten samochód w takich kategoriach, bo na pewno nadaje się dla kogoś, kto jest w pełni świadomy wad i zalet tego samochodu. I to nie może być samochód dla kogoś, kto chce się wyróżnić. To musi być samochód dla kogoś, kto ma styl, do którego odpowiada ten samochód. Zresztą Antek ma ten styl, on po prostu świetnie pasuje do tego samochodu. Jak sam mówi, w swoim poprzednim Punto, posiadał Punto 1. Wyglądał jak grzyb. W tym wygląda jak ekskluzywny grzyb. I wiecie co? To prawda. No, zresztą powiedzcie sami. W tym samochodzie Antek faktycznie wygląda jak prestiżowy, taki nietuzinkowy grzyb. Plus, jak Antek sam zwraca na siebie uwagę swoim stylem, taki BX też zwraca uwagę na siebie swoim stylem. Mimo tego, że to jest zwykły, pudełkowy samochód. To właśnie nie, wiecie, nie, sam sobie teraz będę przeczyć, sam się ze sobą będę kłócić. To nie jest zwykły pudełkowy samochód. To jest pudełkowy samochód, ale on nie jest zwykły. Linia bardzo lata 80., właśnie kanciasta, tutaj jakieś załamania, coś. Ale ta linia jest bardzo nietuzinkowa w swojej prostocie. To jest prosty, ale skomplikowany samochód. Zwraca na siebie uwagę, nie rzucając się w oczy. A taki samochód musi mieć odpowiedniego właściciela. Czy ja, pakując się do niego w glanach, w skórzanej kurtce, bym do niego pasował? Absolutnie. Czy dobrze mi się nim jeździ? Jak najbardziej. Gdybym jechał z Antkiem na jakąś imprezę dalej, czy nie wiem, jakiś rajd, z przyjemnością bym go zmieniał za kierownicą. Tym samochodem się cudownie jeździ. Jest bardzo komfortowy, biegi chodzą precyzyjnie, sprzęgło jest bardzo łatwe do wyczucia. Hamulce są skuteczne, ale kompletnie to nie jest samochód, który bym widział w swoim garażu. Kompletnie nie jest to samochód, w którym bym się dobrze czuł na co dzień. Chyba że jako zabawka, ale niekoniecznie. Mimo to nie mogę o tym samochodzie powiedzieć, że jest zły. On jest fantastyczny. To, że on jest futurystyczny, ma hydropneumatyczne zawieszenie, a ma zegarek kwarcowy zamiast obrotomierza. To jest po prostu cudowne. To jest zajebiście rasowe. Ten samochód jest jednocześnie spójny
ale też jednocześnie mi tu parę rzeczy nie pasuje. I ten kontrast właśnie chociażby skomplikowania konstrukcji zawieszenia czy silnika, a wycieraczka przednia, która po prostu lata tak, jedna, która lata tak, a nie wysuwa się jak w Mercedesie W124, czy zegarek właśnie zamiast obrotomierza, są aż zbyt proste do tego samochodu, ale one mu dodają świetnego klimatu. Bez nich BX byłby zupełnie innym samochodem. Oczywiście tu mógłby mieć jakieś digitale świata Tempry na przykład. To by był w ogóle kosmos. Czy mógłby mieć tutaj satelity do obsługi światła i wycieraczek. I to by było bardzo niepraktyczne, ale bardzo futurystyczne i pasujące do tego samochodu. Dlaczego w takim razie BX jest dobrym samochodem? Bo on całą tą swoją dziwnością nie koliduje w użytkowaniu go na co dzień. Teraz, jak już trochę nim jeżdżę, to czuję jeden mankament, który mi przeszkadza, czyli konsola środkowa troszkę mi się wrzyna w piszczel. Nie jest to zbyt uciążliwe, jednak no faktycznie jest wyczuwalne. Mimo to naprawdę nie można powiedzieć o tym, że to jest zły samochód. Nie można też o tym samochodzie powiedzieć, że jest nudny, ale naprawdę bym się zastanowił, czy mogę o nim powiedzieć, że jest ciekawy. Bardzo przyjemnie mi się nim jeździ. Zapewne też w relacji Zjednoczenia Graciarzy Pomorza mogliście widzieć, że Antek miesiąc temu, czy już ze 2, w sumie jak to oglądacie, no to już dobre 2 miesiące temu, jechał BX-em do Gdańska i nie dojechał, bo stracił ładowanie. A tymczasem żegnam się z Wami, bo muszę, cholera, dowiedzieć się, gdzie ja jestem i jak mam dojechać tam, gdzie chcę dojechać. Także trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym teście. Cześć!